Good morning, everyone. My name is Khairil from RAJAH TANN Singapore, and I'll be giving a talk on doing business in Singapore. Dzień dobry, witam Państwa. Mam na imię Khairil i reprezentuję firmę RAJAH TANN z Singapuru i będę opowiadał o robieniu interesów w Singapurze. So a little bit on myself. I'm actually a corporate lawyer specializing in the incorporation and establishing of companies and other business organizations in Singapore. Parę słów o mnie. Jestem prawnikiem korporacyjnym i specjalizuję się w prawie korporacyjnym oraz zakładaniu firm i biznesów w Singapurze. We are also part of the RAJAH TANN Asia Network, which has branches in many countries in Southeast Asia, as you can see in the slide below. Także pracuję dla firmy prawniczej RAJAH TANN, która ma oddziały w wielu krajach Azji. Jak widzą Państwo, nazwy krajów, w których mamy oddziały na dole tego slajdu. So if you have any questions regarding setting up in any of the jurisdictions below or the countries below, feel free to reach out to me after the talk. Jeżeli więc mieliby Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zakładania firm biznesów w którymkolwiek z krajów wymienionych na dole tego slajdu, proszę śmiało kontaktować się ze mną po tej prezentacji. Okay, I'll just jump straight into it. Tak więc od razu zacznę. So more about Singapore. Singapore really is in the center of Southeast Asia, as you can see in the map here. Jeżeli chodzi o Singapur, Singapur jest położony w samym sercu Azji Południowo-Wschodniej, tak jak widzą Państwo na prezentowanej mapie. So we are a small island, a very, very small city in the southern tip of the Malay Peninsula. Więc Singapur znajduje się na wyspie, na malutkiej wyspie, na samym południowym koniuszku Półwyspu Malajskiego. We are a multiracial population of about 5 million people, so it's a very small country with 4 major ethnic groups, of the majority being Chinese. Jeżeli chodzi o populację Singapuru, to jest to bardzo mały kraj, zaledwie 5 milionów mieszkańców, składający się z 4 dużych grup etnicznych: Chińczycy, Malajczycy, Hindusi i Euroazjaci, natomiast największą część populacji stanowią Chińczycy. However, our main language of business is English, so that's the first language for most people in Singapore. Natomiast głównym językiem, jeżeli chodzi o biznes w Singapurze, to jest język angielski i tym językiem posługuje się większość ludzi w Singapurze. So Singapore has one of the highest GDP per capita in the world, so it's a very developed economy. Singapur to bardzo dobrze rozwinięta gospodarka, charakteryzująca się jednym z najwyższych wskaźników PKB na głowę. And there are a lot of aspects of Asian culture as well as Western culture, so we often see ourselves as a crossroads from East and West. W Singapurze widzimy bardzo dużo wpływów zarówno kultury wschodniej, jak i zachodniej i z tego powodu sami siebie postrzegamy jako skrzyżowanie wschodu z zachodem. So these are some of the reasons why you should consider setting up in Singapore. Tutaj wypisałem kilka powodów, dla których warto założyć firmę w Singapurze. We are free and open economy, meaning that there's very few restrictions in setting up or leaving the economy. Jesteśmy otwartym i wolnym rynkiem. Oznacza to, że jest bardzo mało ograniczeń, jeżeli chodzi o zakładanie i zamykanie firm. There's also very low levels of corruption, so there's there's no concerns regarding facilitation fees and so on. Także jest bardzo niski poziom korupcji. W związku z tym nie trzeba się martwić, czy trzeba komukolwiek dawać łapówki, czy nie. Yeah.
Our government also encourages foreign investment and private enterprise. So as you will see later in my presentation, there are a lot of incentives for foreign companies to set up in Singapore. Także rząd ma wiele zachęt dla zagranicznych inwestorów i dla zakładania prywatnych firm. Później w trakcie prezentacji przedstawię Państwu poszczególne inicjatywy. And we also have a very well developed infrastructure, both within the country as well as in terms of connectivity with the neighboring countries in Southeast Asia. Singapur ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę, zarówno wewnątrz kraju, jak i jeżeli chodzi o połączenia z innymi krajami w ramach regionu Azji Południowo-Wschodniej. We also have a very highly educated and highly skilled workforce, both locally as well as foreign workforce. Także w Singapurze jest bardzo dobrze wykształcona siła robocza, zarówno jeżeli chodzi o obywateli Singapuru, jak i o pracowników zagranicznych. And in terms of government, we are politically stable. There are no military takeovers or there is no major changes in government in the past few decades. Singapur jest bardzo stabilny politycznie. Oznacza to, że nie ma i nie było żadnych przewrotów, zmian władzy, wojska przejmującego władzę i przez ostatnich kilkadziesiąt lat cieszyliśmy się taką stabilnością. And we have a strong rule of law, meaning that as long as there is a provision in the law that, well, basically everybody is equal in front of the law. Też mamy bardzo silne rządy prawa, co oznacza, że sprowadza się to do tego, że wszyscy wobec prawa są równi. We also have harmonious labor relations. Generally, Singapore is very employer friendly and we do not have any union strikes or other forms of industrial action. Jeżeli chodzi o relacje pracownicze, są bardzo harmonijne. Singapur jest bardzo przyjazny dla pracodawców i generalnie nie mamy żadnych problemów ze związkami zawodowymi, strajków i tym podobne. Yeah, it's also very easy place to do business. As I will demonstrate later, it's very quick to set up a company and to close down a company. Później pokażę Państwu, jak łatwo jest robić biznes w Singapurze, między innymi z tego względu, że w Singapurze bardzo łatwo założyć i zamknąć firmę. As one of the financial centers in the world, we are also a global investment hub. So there's a lot of investment both within the region as well as internationally. W regionie, jak i jest bardzo dużo inwestycji i Singapur stanowi taki międzynarodowy hub inwestycji zagranicznych. We also have attractive tax rates. As an example, our corporate tax rate is 17%. Mamy też bardzo atrakcyjne stawki podatków, na przykład podatek CIT od firm wynosi 17%. So in terms of foreign investment, there are generally no restrictions in foreign investment. Any person from a foreign country can set up in Singapore. Jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, generalnie nie ma żadnych ograniczeń i każdy cudzoziemiec może rozpocząć działalność w Singapurze. However, there are certain industries that may be subject to regulations, such as banks, newspaper publishing, and the ownership of residential property. Natomiast są pewne branże, gdzie mogą istnieć pewne ograniczenia. To są takie branże jak bankowość, jak gazety czy nieruchomości mieszkalne. There's also no requirements to register or report any of the foreign investments made in Singapore. Natomiast nie ma żadnych wymogów rejestrowania ani zgłaszania zagranicznych inwestycji dokonywanych w Singapurze. So just here is just to describe some of the features of the legal system in Singapore. Krótki opis cech systemu prawnego w Singapurze. So our parliamentary and legal systems are based on English system since we are former British colony. Jako była kolonia brytyjska, Singapur opiera swój system na systemie brytyjskim.
Yeah, so if you are familiar with English law and how England works as a business location, it is very similar to Singapore. Więc jeżeli mieli Państwo jakiś kontakt z prawem brytyjskim i jak to działa w praktyce w stosunku do biznesu, to w Singapurze jest bardzo podobnie. As with the UK, Singapore is a common law jurisdiction, so laws may not just be in the form of statutes or legislation, but can also be in the form of judge-made law. Jeżeli chodzi o system prawa w Singapurze, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, jest to prawo zwyczajowe, co oznacza, że przepisy prawa wynikają nie tylko z ustaw, ale także mogą być tworzone przez wyroki sądowe. We are also known for our efficiency and a very tough anti-corruption stance. Singapur jest także znany z bardzo twardego podejścia wobec korupcji i z bardzo wydajnego działania systemu prawnego. In terms of how our government is structured, there are three bodies or three organs of state: the executive, the president and the prime minister and his cabinet, the legislature, the parliament, and the judiciary, which is the courts of Singapore. Jeżeli chodzi o system władzy w Singapurze, istnieje tam trójpodział władzy, więc mamy władzę wykonawczą, to jest prezydent i premier, mamy władzę ustawodawczą, czyli parlament, oraz władzę sądowniczą, czyli sądy. Now I'll talk about the different types of business structures that you can set up in Singapore. Opowiem Państwu troszkę o różnych formach biznesów, które można zakładać w Singapurze. The ones that are commonly set up by foreign companies or foreign investors are the company, the branch, and the representative office. To, co jest najczęściej zakładane przez obcokrajowców, przez zagranicznych inwestorów, to jest spółka, to jest przedstawicielstwo lub to jest oddział. So these are the main considerations you have to take into account when deciding which entity to set up. Czy zastanawiając się, jaki rodzaj działalności otworzyć, tutaj wypisałem główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. The first point is in relation to a separate legal entity, which means that the company or branch has a separate existence from the people owning the company. Pierwsze, to jest, czy ma być to osobna, oddzielna osobowość prawna, to jest, czy spółka bądź oddział ma mieć odrębną osobowość od właścicieli. Another consideration is the number of stakeholders or owners of the structure. Kolejny czynnik to jest liczba udziałowców, liczba współwłaścicieli. Another key consideration is the tax treatment of the business structure. Certain structures have a better tax treatment than others. Kolejną rzecz, jaką należy wziąć pod uwagę, to jest system podatkowy, ponieważ pewne formy działalności dotyczą ich inne przepisy podatkowe niż innych form działalności. There are also regulatory requirements that will restrict the type of business structures you can set up. Są też pewne wymogi regulacyjne, które ograniczają, jakie formy działalności można założyć. So as an example, if you would like to set up a law firm or an architecture firm, there are certain restrictions as to the type of entity you can use. Na przykład, jeżeli chcieliby Państwo założyć firmę prawną, bądź kancelarię prawną, bądź firmę architektoniczną, wtedy prawo narzuca pewne formy działalności, w ramach jakich tego typu firmy muszą działać. Each business structure also has different compliance requirements and costs. Także różne formy działalności mają różne wymogi dotyczące zgodności z prawem oraz koszty. And also the availability of capital or access of capital may affect the business structure that you select. Także wpływ na wybraną formę działalności może mieć dostępność albo dostęp do kapitału.
There's also an issue of continuity. So if the owners of the business change, different structures may result in the company being dissolved or will continue even if there's a change in the stakeholders. Ostatnią kwestią jest kwestia ciągłości firmy. W zależności od rodzaju danej działalności biznesowej, przy zmianie właścicieli albo firma może dalej działać, mając innych właścicieli, albo musi zostać rozwiązana. So next I'll talk about the company, which is the most common form of setting up in Singapore. Teraz opowiem o spółce, co jest najczęstszą formą działalności, jakie są zakładane w Singapurze. The main legislation that covers the registration of the company is the Companies Act of Singapore. Najważniejszym przepisy prawne dotyczące spółek są zgromadzone w ustawie o spółkach. In terms of features, the company has a separate legal personality and therefore is responsible for its own debts and liabilities. Jeżeli chodzi o cechy spółki, to taka spółka posiada odrębną osobowość prawną, to znaczy, że jest odpowiedzialna za swoje własne długi i zobowiązania. What this means is that if the company accrues any liability in Singapore, the owners overseas would not be liable. Co w praktyce oznacza, że jeżeli taka spółka ma pewne zobowiązania, podejmie pewne zobowiązania w Singapurze, to właściciele znajdujący się za granicą nie będą za te zobowiązania odpowiedzialni. Except of course in cases of fraud and criminal actions. Nie obejmuje, takie zwolnienie z odpowiedzialności nie obejmuje oczywiście przypadków oszustwa lub przestępstw. A company also has the right to own property in its own name and to sue in its own name. Spółka ma także prawo posiadania nieruchomości jako spółka, a także rozpoczynania pozywania do sądu w swoim własnym imieniu. It also has perpetual succession, so if there is any change in the shareholders, it will still exist. Także spółka cechuje się ciągłością istnienia, to znaczy, że przy zmianie udziałowców sama spółka ciągle istnieje. In terms of when comparing with the other types of business structures, a company has a greater statutory regulation and greater compliance requirements. W porównaniu z innymi formami działalności, spółki dotyczą w większym stopniu pewne regulacje prawne oraz jest więcej wymogów dostosowania się do przepisów. As an example, a company must audit its accounts every year and submit its accounts with the company registry in Singapore. Przykładem takiego obowiązku dotyczącego spółki jest obowiązek dokonania audytu ksiąg rachunkowych co rok i zgłoszenia sprawozdania finansowego do rejestru spółek. There are no capital requirements in the company, so it is possible to set up a company with $1 Nie ma wymogów minimalnego kapitału przy zakładaniu spółki. Można założyć spółkę z kapitałem $1 singapurskiego. And as mentioned earlier, there are no restrictions on foreign ownership, so any foreign person can be a shareholder of the company. I tak jak mówiłem wcześniej, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących cudzoziemców, także każdy cudzoziemiec może być udziałowcem spółki. In terms of officers of the company who would run the company, there are basically three: the director, secretary, and auditor. Jeżeli chodzi o personel prowadzący spółkę, to są 3 obowiązkowe stanowiska, to jest dyrektor, sekretarz i audytor. There is generally no limit on the number of directors you can appoint, but you must have at least one director who is resident in Singapore. Nie ma ograniczenia co do ilości dyrektorów spółki, natomiast minimum musi być 1 dyrektor, który jest rezydentem Singapuru. As for a secretary and auditor, typically these are
appointed by the professional firms that you would engage to prepare these filings and audits. Jeżeli chodzi o sekretarza i audytora spółki, zazwyczaj te osoby są wyznaczane przez firmę, którą wynajmuje się w celu założenia spółki. The directors of the company would generally run the business on a day-to-day basis. Dyrektorzy spółki zazwyczaj odpowiadają za prowadzenie bieżących interesów spółki. Whereas the secretary and auditor are basically appointed to ensure that all the regulations are complied with. Natomiast rolą sekretarza i audytora spółki jest zapewnianie przestrzegania wszystkich wymogów i przepisów przez spółkę. So just to elaborate on the company structure, there is a private and a public company and a limited company by shares and a limited company by guarantee. Jeżeli chodzi o rodzaje spółek, to może być spółka prywatna i spółka notowana i mogą być spółki ograniczone ilością akcji, udziałów lub spółki ograniczone wielkością gwarancji. A private company is the company that has no more than 50 shareholders, while a public company can have more than 50 shareholders. Spółka prywatna może mieć maksymalnie 50 udziałowców, natomiast spółka publiczna, notowana, nie ma w przypadku takiej spółki ograniczenia ilości udziałowców. As a result, public companies are typically listed companies or charities. Z tego względu na tą ilość akcjonariuszy lub udziałowców, spółki publiczne są zazwyczaj notowane na giełdzie lub są to organizacje charytatywne. The usual company would be limited by shares, but a company limited by guarantee is usually set up by charities or non-profit organizations. Zazwyczaj spółki zorientowane na biznes to są spółki ograniczone ilością akcji, natomiast spółki ograniczone przez wielkość gwarancji to są zazwyczaj albo organizacje charytatywne, albo organizacje pozarządowe. The difference is that instead of shares, a company limited by guarantee has its shareholders guarantee the liabilities of the company. Różnica jest taka, że w przypadku firmy ograniczonej gwarancją za zobowiązania spółki odpowiadają, zobowiązania spółki gwarantują udziałowcy. However, for most business purposes, the structure that is used is the private company limited by shares. Natomiast do większości zastosowań biznesowych stosuje się formę spółki ograniczonej przez ilość akcji. So the requirements for a private company is that there must be no more than 50 shareholders and the right to transfer shares must be restricted. Także reasumując, wymogami spółki prywatnej to jest maksymalna ilość udziałowców 50 oraz ograniczone prawo przekazywania, przenoszenia akcji, udziałów. And the shareholders of a private company are basically liable only up to the capital that they have contributed in the start of the company. Ponadto udziałowcy w spółce prywatnej odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości kapitału, jaki wnieśli do spółki. This is a very common structure for foreign companies who want to set up subsidiaries in Singapore. Jest to bardzo często spotykana forma dla zagranicznych firm, które chcą otworzyć oddziały w Singapurze. In terms of setting up a company, the process is very straightforward and can be done within a few days. Jeżeli chodzi o sam proces zakładania spółki, jest on bardzo prosty i można go zakończyć w ciągu kilku dni. It is a two-step process comprising of reservation of name with the company registry. Sama procedura jest dwuetapowa. W pierwszym etapie należy zarezerwować nazwę spółki dla celów rejestracji. And after the name has been approved, the company can then proceed to incorporate and be registered. I po tym, jak proponowana nazwa spółki zostanie zaakceptowana, można przejść do drugiego kroku, czyli do faktycznego założenia spółki.
For purposes of incorporation, all you require is the name of the company. Dla celów założenia spółki wszystko, co trzeba mieć, to jest nazwa spółki, the names of the shareholders and officers of the company, imiona i nazwiska udziałowców oraz pracowników zarządzających spółką and the share capital that it would be incorporated with. oraz kapitał, który udziałowcy wniosą do spółki. There is generally no need to set up a bank account in Singapore for the purposes of incorporation. Dla celów założenia spółki nie ma obowiązku założenia konta bankowego w Singapurze. Okay, next we'll talk about a branch, which is basically a branch of a foreign company. Kolejną formą to jest oddział, co generalnie jest to oddział zagranicznej spółki w Singapurze. The provisions of a branch, the provisions governing the setting up of a branch are contained in the Companies Act. Przepisy regulujące zakładanie oddziału spółki także są zawarte w ustawie o spółkach. Unlike a company, a branch is not a separate legal entity, so any debts incurred by the branch would flow on to the foreign company. W przeciwieństwie do wcześniej omawianej spółki, zobowiązania i długi oddziału są w przeciwieństwie do spółki, oddział nie stanowi nie ma odrębności prawnej, czyli wszelkie długi i zobowiązania obciążają spółkę matkę, czyli centralę głównej spółki. So as an example, if the branch contracts with a particular company in Singapore and fails to pay, the counterparty can go to the foreign company directly for payment. Przykładowo, jeżeli działający w Singapurze oddział zagranicznej spółki zawiera umowę z jakąś inną firmą i potem nie wywiąże się z umowy, nie zapłaci, wtedy kontrahent może zażądać spłaty takiego zadłużenia od spółki, od zagranicznej spółki, której oddział w Singapurze nie zapłacił. So in terms of requirements for setting up a branch, you must have a registered office in Singapore. Jeżeli chodzi o wymogi, jakie trzeba spełnić, aby założyć oddział w Singapurze, po pierwsze, trzeba mieć siedzibę w Singapurze. You have to appoint an authorized representative in Singapore, but you do not need to appoint any other officers. Trzeba wyznaczyć i dać pełnomocnictwo przedstawicielowi w Singapurze, natomiast nie ma obowiązku wyznaczania innych pracowników. The role of this authorized representative is to receive any notices from any government authority. Rolą takiego pełnomocnika działającego w Singapurze jest otrzymywanie wszelkich powiadomień od organów państwowych Singapuru. And also serves as a form of contact with the business owners who are overseas. Także osoba ta jest osobą kontaktową dla celów kontaktu z zagranicznymi właścicielami. Okay. Do also note that all the accounts and certain other documents relating to the foreign company must be filed with the company registry in Singapore. Natomiast wszelkie dokumenty i rachunki, które posiada zagraniczna spółka, muszą zostać zgłoszone do rejestru spółek w Singapurze. This means that your accounts and other confidential information may be available publicly in Singapore. Co w praktyce oznacza, że przykładowo rachunki i inne poufne informacje mogą w Singapurze stać się publicznie dostępne. So in terms of why a branch is advantageous, a branch has lower compliance requirements than a company. Przewagą
oddziału nad spółką jest to, że w stosunku do oddziału jest mniej wymogów dotyczących zgodności z przepisami prawa. It's fairly limited in scope, such as you only have to audit the Singapore operations of the branch. Także jest bardzo ograniczone, istnieją bardzo ograniczone obowiązki. Przykładowo audytowi trzeba poddawać jedynie działalność na terenie Singapuru, działalność tego oddziału. It is also easy to set up and deregister a branch, as it will take just a few days to do either. Także jeżeli chodzi o zakładanie albo potem wyrejestrowywanie oddziału, jest to bardzo łatwe i można to zrobić w ciągu kilku dni. In comparison, a company can take up to more than 6 months to close down. Dla porównania, jeżeli chodzi o zamknięcie spółki, może to zająć nawet do 6 miesięcy. Okay, next I'll talk about the representative office. Kolejną formą jest przedstawicielstwo. A representative office is not a legal entity per se, but it is a form of permission granted by the Singapore government. Przedstawicielstwo nie ma osobowości prawnej, natomiast jest to pewna forma działalności, która uzyskuje pozwolenie organów singapurskich. So if you are interested in setting up in Singapore and just exploring opportunities in the region, you can consider this structure. Więc jeżeli zastanawiają się Państwo nad jakąkolwiek formą w Singapurze, żeby sprawdzić, jakie tam są możliwości, być może należałoby właśnie wziąć pod uwagę tą formę, czyli przedstawicielstwo. In terms of qualifying requirements, the first requirement is that you must be from the manufacturing, international trade, wholesale trade, and trade-related business sectors. Jeżeli chodzi o wymogi, które umożliwiają założenie przedstawicielstwa, to należy działać albo w sektorze produkcyjnym, albo handlu międzynarodowego, handlu hurtowego, albo w sektorach związanych ogólnie z handlem. And the sales turnover of the foreign company overseas must exceed US dollars 250,000. Kolejnym wymogiem jest wielkość obrotu przy sprzedaży, która taka zagraniczna firma musi wykazać obrót przekraczający $250,000 amerykańskich. The validity period for this permission is up to 1 year, and you can set up an office in Singapore during that period. Pozwolenie na założenie przedstawicielstwa obowiązuje przez 3 lata i w tym okresie można otworzyć biuro w Singapurze. And this may be extended up to 3 years, depending on whether you qualify on the target set by the Singapore government. To znaczy, początkowe pozwolenie obowiązuje na rok, natomiast może zostać przedłużone do 3 lat pod warunkiem spełnienia pewnych celów, działalności, które określa rząd Singapuru. As an example, the Singapore government can impose minimum expenditure requirements as well as minimum employee requirements. Przykładowo takimi warunkami wyznaczonymi przez rząd Singapuru może być minimalne wydatki ponoszone przez przedstawicielstwo lub minimalna ilość pracowników, jaką zatrudnia. So the renewal of the license would depend on compliance with these requirements. I przedłużenie pozwolenia na działalność przedstawicielstwa może być zależne od spełnienia tych wymogów. So the downsides of this structure is that it is not a separate legal entity in the same way as the branch is not a separate legal entity. Wadą takiego rozwiązania jest to, że nie jest to odrębna osobowość prawna, podobnie jak oddział nie jest odrębną osobowością prawną. And you are not allowed to engage in business activities in Singapore, although you can still have an office and employees in Singapore doing overseas activities. I też przedstawicielstwo nie może bezpośrednio angażować się w działalność gospodarczą w Singapurze, aczkolwiek może posiadać pracowników
którzy są przedstawicielami zagranicznej firmy prowadzącej interesy w Singapurze. So this structure is useful if you would like to use Singapore as an head office to explore opportunities in, say, Indonesia, Malaysia, Thailand, and other areas in the region. Taka forma jest bardzo przydatna, jeżeli chcemy założyć biuro w Singapurze i żeby przekonać się, jakie są możliwości robienia biznesu w sąsiednich krajach tego regionu, czyli na przykład w Tajlandii, w Malezji i tak dalej, w Indonezji. Okay, next I'll go through a few business structures that are not so common, but it's possible to set up as well. Parę słów powiem o innych formach działalności, które nie są bardzo częste, ale można je też wykorzystać. The first one is a sole proprietorship, which allows you to register a business in Singapore. Pierwsza forma to jest działalność jednoosobowa, która pozwala na rejestrację działalności w Singapurze. You can pretty much do all business activities in Singapore unless prohibited by law. W ramach takiej formy można prowadzić większość działalności biznesowej w Singapurze, oprócz tych wyraźnie zabronionych przez prawo. However, the sole proprietorship is personally liable to all creditors and is not a separate legal entity. Natomiast w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel odpowiada za wszystkie zobowiązania takiej działalności całym swoim majątkiem, czyli sama firma nie stanowi odrębnej osobowości prawnej. Most importantly, if you are a foreign citizen, you must appoint a local resident authorized representative, and also you need to obtain a personalized employment pass for this. Co więcej, mieszkając za granicą, należy wyznaczyć jednego lokalnego upoważnionego przedstawiciela, a także uzyskać pozwolenie na pracę w Singapurze. This means that a sole proprietorship cannot apply for a work pass for any foreign employees. Oznacza to też, że w ramach jednoosobowej działalności nie można starać się o pozwolenie na pracę dla zagranicznych pracowników. Next, I'll talk briefly about partnerships, which is usually used for funds and other similar investment structures. Kolejną formą to są spółki osobowe, które zazwyczaj są stosowane w przypadku kancelarii lub innych podobnych działalności. These are very similar to what you would see in the UK or in the Cayman Islands. To jest bardzo podobna forma do tych spotykanych w Wielkiej Brytanii czy na Kajmanach. General partnership and limited partnership generally are not separate legal entities. Ogólna spółka osobowa, a także ograniczona spółka osobowa nie mają odrębnej osobowości prawnej. However, a limited liability partnership is a separate legal entity and may sue and may enter into contracts in its own name. Natomiast spółka osobowa o ograniczonej odpowiedzialności ma odrębną osobowość prawną i wtedy może prowadzić biznes w swoim własnym imieniu. In general, partnerships like these are only appropriate where there is a large amount of funds to be invested from Singapore. Generalnie stosuje się to, kiedy posiada się dużą ilość funduszy, którą można zainwestować w Singapurze. And they are not usually used for business purposes within Singapore. Natomiast nie stosuje się tych form dla prowadzenia biznesu na terenie Singapuru. Next, I'll talk about the licensing of business activities. Teraz powiem parę słów o licencjach na prowadzenie działalności gospodarczej.
The setting up of a company or a branch or a representative office allows you to do most businesses except for those that are restricted by law. Założenie spółki albo oddziału, albo przedstawicielstwa umożliwia prowadzenie większości form, większości działalności gospodarczej, oprócz tych, które wymagają spełnienia pewnych przepisów prawnych. In other words, you can do all businesses in Singapore except for those that specifically require a license. Innymi słowy, można prowadzić dowolną działalność gospodarczą, oprócz takiej, co do której wyraźnie określony jest obowiązek posiadania licencji. In order to check whether your proposed business has licensing requirements, you can go to the website here, licenseonebusiness.gov.sg. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy w ramach naszej działalności gospodarczej potrzebna będzie licencja, czy nie, można to sprawdzić na stronie internetowej License One, która jest tutaj pokazana na tym slajdzie. The website will provide details on what licenses are required, as well as the submission requirements for the license. Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące tego, jakie licencje są niezbędne i jakie dokumenty trzeba złożyć, aby móc je uzyskać. The average processing time for most licenses will range between 1 week to 2 months, but of course, the more complicated businesses will require a much longer timeline. Średni czas przyznawania licencji mieści się w zakresie od tygodnia do 2 miesięcy, natomiast przy bardzo skomplikowanych formach działalności może on być jeszcze dłuższy. As an example, money lending or other form of financial activity may require a much longer application process. Przykładowo dłuższy proces przyznawania licencji trwa dłużej w przypadku działalności związanej z udzielaniem pożyczek lub usług finansowych. Such licenses are typically applied through other government agencies and not through the website I provided. Strona internetowa służy tylko do informacji, natomiast większość licencji, wnioski o wydanie takiej licencji składa się do odpowiednich organów rządowych. Next, I'll talk about the immigration requirements under Singapore law. Teraz opowiem parę słów o wymogach prawnych dotyczących imigracji do Singapuru. So any foreigner who wants to work in Singapore needs to apply for a work pass. Więc każdy cudzoziemiec pragnący pracować w Singapurze musi złożyć wniosek o pozwolenie na pracę, which may have certain salary and educational requirements to meet. Aby otrzymać takie pozwolenie, możliwe, że trzeba spełnić pewne wymogi dotyczące wykształcenia i wynagrodzenia. There is a special pass called the Entre Pass, which is granted for serial entrepreneurs. Jest specjalne pozwolenie, które nazywa się Entre Pass, które jest udzielane seryjnym przedsiębiorcom. So some of the possible criteria that will grant you this pass would be as follows: 100,000 grant from a government venture capital. Więc warunki dla uzyskania takiego pozwolenia są następujące. Jest to albo uzyskanie 100,000 dotacji udzielanej przez fundusz gwarantowany przez rząd. Or is an incubator or investor in a government-supported incubation hub. To może być też w ramach inkubatora biznesowego albo inkubatora wspieranego przez rząd. Or holds intellectual property that is registered with a IP institution in Singapore. To może być też dla właścicieli intelektualnej własności, która jest zarejestrowana w Singapurze. This usually refers to something very innovative and new and exciting. To zazwyczaj dotyczy bardzo innowacyjnych rozwiązań.
and it doesn't apply to trademarks, for example. These are mainly patents and special innovations. Chodzi tutaj głównie o patenty albo o specjalne innowacje i nie obejmuje to znaków handlowych. So in terms of the number of foreigners you can hire, there are some restrictions depending on the type of work pass that you apply for. Jeżeli chodzi o liczbę cudzoziemców, których można zatrudnić, zależy to od rodzaju pozwolenia, o które się staramy. The highest level of work pass does not have any form of restrictions in terms of numbers. Najwyższy poziom pozwolenia nie jest objęty żadnymi restrykcjami, jeżeli chodzi o ilość pracowników. However, there is a requirement that you would need to advertise the position in the Singapore job portal before applying for the employment pass, which is the highest tier of work pass. Natomiast jest wymóg, zgodnie z którym przed wnioskowaniem o najwyższy poziom pozwolenia na pracę, czy employment pass, należy ogłosić wolne stanowisko pracy w mediach w Singapurze. The publication requirement or the job advertisement requirement only applies where your company has more than 10 employees in Singapore. Natomiast taki obowiązek publikacji ogłoszenia o pracę obowiązuje tylko dla firm posiadających więcej niż 10 pracowników w Singapurze. For the lower tier of work passes, the S pass and the work permits, there are numbers restricting the number of holders you can employ. Dla pozwoleń na pracę niższego poziomu, czyli S pass i work permit, istnieją pewne ograniczenia ilości pracowników, których możemy zatrudnić. So it's also possible to apply for permanent residency in Singapore, which allows you to work without a work pass. Możliwe jest także złożenie wniosku o status rezydenta, o pobyt stały w Singapurze, co taki status pozwala na pracę bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę. This status is usually granted for a period of 5 years and is subject to renewal. I taki status zazwyczaj jest udzielany na 5 lat z możliwością przedłużenia. There is generally a requirement to spend the majority of your time in Singapore, but this is not strictly required. Jest ogólny wymóg spędzania większości czasu na terenie Singapuru, ale nie jest to bardzo surowy wymóg. And also because we have conscription, any sons of a permanent resident would need to do national service in Singapore. A ponieważ na terenie Singapuru jest obowiązkowa służba wojskowa, więc każdy syn osoby, która ma pobyt stały na terenie Singapuru, może zostać powołany do służby wojskowej. A permanent resident must also make contributions to our National Central Provident Fund, which is the pension run by the government. Także zarówno przedsiębiorca, jak i pracownicy muszą uiszczać składki do Głównego Funduszu Społecznego, który jest kontrolowany przez rząd. But there may be some tax savings as a permanent resident in the form of exemptions and rebates. Z drugiej strony, będąc rezydentem Singapuru, można mieć możliwość skorzystania z niższych podatków dostępnych dla mieszkańców Singapuru. Permanent residents are also prohibited from owning certain types of property in Singapore. Także rezydenci Singapuru mogą mieć zakaz posiadania pewnych form własności na terenie Singapuru. Okay, very briefly on citizenship, there are of course a number of benefits for citizenship as set out below. Parę słów o korzyściach z posiadania obywatelstwa singapurskiego.
Next, I'll talk on briefly on employment laws in Singapore. Jeżeli chodzi o prawo dotyczące zatrudnienia w Singapurze. So very briefly, we are a very employer-friendly jurisdiction and employers are free to negotiate the terms of their employment contracts. Jeżeli chodzi o system prawny, jest on bardzo przyjazny dla pracodawców i pracodawcy mają dużą swobodę negocjacji umów zatrudnienia. Certain things, of course, must be in line or must comply with the Employment Act, such as the number of working hours, overtime, annual leave, sick leave, childcare leave, and maternity leave. Natomiast pracodawcy muszą przestrzegać pewnych wymogów, które są określone w ustawie o zatrudnieniu. To są wymogi dotyczące czasu pracy, nadgodzin, urlopu wypoczynkowego, urlopu chorobowego, urlopu do opieki nad dzieckiem, czy też urlopu macierzyńskiego, tacierzyńskiego. As an example, employees must be given at least one day of rest within the week. Przykładowo, pracownicy muszą mieć co najmniej jeden dzień wolny w tygodniu. And must be provided between 7 to 14 days of paid annual leave. A także muszą mieć możliwość skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego w długości od 7 do 14 dni. Now in Singapore, there is no minimum wage requirements except for certain sectors such as cleaning, security, and landscaping. Jeżeli chodzi o płacę minimalną, generalnie nie ma płacy minimalnej w Singapurze, oprócz pewnych branż, takich jak sprzątanie, bezpieczeństwo czy zajmowanie się krajobrazem. So I'll touch on briefly regarding taxation in Singapore. Krótko opowiem o systemie podatkowym w Singapurze. So tax in Singapore is generally based on a residency basis. Generalnie podatki w Singapurze płaci się według miejsca zamieszkania. So any income accruing in or derived from Singapore would be liable to taxation. Czyli każdy przychód albo wygenerowany na terenie, albo pochodzący z Singapuru będzie podlegał opodatkowaniu. So as mentioned, our corporate tax rate is 17% on the income of the corporation. Tak jak mówiłem wcześniej, podatek CIT od firm wynosi 17%. If you set up a branch in Singapore, your Singapore operations will be subject also to 17% income tax. W przypadku założenia oddziału na terenie Singapuru też dochody, zyski takiego oddziału będą podlegały opodatkowaniu w tej samej wysokości. There are of course certain tax reliefs and exemptions for certain types of companies. Oczywiście istnieją pewne zwolnienia podatkowe albo ulgi podatkowe dla pewnego rodzaju firm. Secondly, we also have goods and services tax, which is an indirect tax. Ponadto mamy podatek od towarów i usług, jest to podatek pośredni. In certain other countries, this is referred to as value added tax. Tak? To jest podatek, który w niektórych krajach nazywamy podatkiem VAT. Currently, the rate of GST or goods and services tax is 7%. W chwili obecnej wysokość tego podatku to 7%. But this will be raised to 9% in the near future. Natomiast stawka tego podatku w najbliższej przyszłości wzrośnie do 9%. There are also several taxes, such as property tax, stamp duty, and so on. Są też inne formy, są też inne podatki, na przykład podatek od nieruchomości, opłata skarbowa i inne. Very briefly, property tax is payable at a rate of between 0 to 16%. Podatek od nieruchomości
obowiązuje w stawce pomiędzy od 0 do 16%. If you rent out any property, the rate is increased to between 10 to 20%. W przypadku wynajmowania nieruchomości stawka ta rośnie w zakresie od 10 do 20%. For non-residential properties such as warehouses and so on, the rate is 10% of the annual value. Natomiast dla nieruchomości niemieszkalnych, na przykład magazynów, stawka ta wynosi 10% o wartości rocznej. Stamp duty is also payable in respect of transfers of property as well as shares. Opłata skarbowa jest nakładana w przypadku zmiany własności udziałów, nieruchomości itd. So in terms of tax exemptions, newly established companies that are tax resident in Singapore and meet their criteria can be exempt from tax. Jeżeli chodzi o zwolnienia podatkowe, to nowo zakładane firmy w Singapurze, które spełnią pewne wymogi, pewne kryteria, mogą zostać z podatku zwolnione. The exemption is 75% on the first $100,000 of income. Zwolnienie to wynosi 75% od pierwszych $100,000 przychodu, który normalnie byłby opodatkowany. And 50% exemption on the next 100,000 of income. I 50% od następnych 100,000. There are also other various government grants and incentives. Są też pewne inne zachęty oferowane przez rząd singapurski. So if you set up your headquarters in Singapore for companies around the region, you can enjoy a tax rate of 5% or 10% depending on the qualifying requirements. W przypadku założenia centrali w Singapurze dla prowadzenia biznesu w innych krajach regionu, można wtedy uzyskać stopę podatkową 10 lub 5% w zależności od spełnienia pewnych innych wymogów. Similarly, if you have a large amount of investment and you make investments out of Singapore, you can reduce your tax rate to 5% or 10%. Także jeżeli dysponujemy dużymi środkami do inwestowania i inwestycje te dokonujemy z terenu Singapuru, też możemy cieszyć się obniżoną stopą podatkową, obniżoną do 5 lub do 10%. If you develop your intellectual property in Singapore and hold all the intellectual property that you own in Singapore, you can save also your tax rate. W przypadku stworzenia własności intelektualnej na terenie Singapuru i przechowywania jej na terenie Singapuru, możemy też uzyskać stopę procentową 5 lub 10%. The reduced rate is 5% or 10% on any income generated by your intellectual property. Ta stopa 5 lub 10% dotyczy każdego dochodu wygenerowanego przy pomocy, przy zastosowaniu tej własności intelektualnej. There's also a research incentive scheme if you intend to set up some research company in Singapore. W przypadku, jeżeli chcą Państwo założyć firmę badawczą na terenie Singapuru, jest też system zachęt dla działalności badawczej. And also there are also grants given if you employ Singapore employees and give them training under the government training scheme. Także jest możliwość uzyskania dotacji na szkolenia, jeżeli zatrudniamy lokalnych pracowników w Singapurze i przeprowadzamy pewne szkolenia, które są zgodne z rządowym programem szkoleń.